Biomutant. Gra wydana 25 maja 2021 przez producenta Experiment 101. Grę można kupić za 169,99 za pełną cenę, choć aktualnie jest przecena i kosztuje 84,99. A na GG Deals z keyshopowych stron można znaleźć oferty za około 31 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy postapokaliptyczny świat, w którym gramy futrzakiem, może być ciekawy? Czy mieszane oceny na Steam są zasłużone? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariod i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj wrażenia z gry. Z gry, na którą oczekiwałem dość długo i chciałem w nią jak najszybciej zagrać, bo byłem po prostu ciekaw, co to jest, jak się w to gra i dlaczego ma tak mieszane oceny. O niej samej dowiedziałem się ze zwiastunu, który wyskoczył mi 2-3 lata temu. O czym jednak w ogóle jest ta gra? Biomutant to gra RPG, która ma miejsce w postapokaliptycznym świecie, gdzie firma, która nazywa się Toxanol, kompletnie doprowadziła ten świat do zniszczenia i skażenia. Do takiego stopnia, że sami jesteśmy mutantem, futrzakiem, który bez problemu potrafi posługiwać się wszelakiej maści bronią, potrafi poruszać się na dwóch łapach i nie ma problemu z prowadzeniem różnorakich pojazdów, jak wielki robot. Od samego początku byłem mocno zainteresowany tym tytułem i pierwsze 2-3 godziny mnie niesamowicie wciągnęły i dały poczucie, że ten tytuł może być naprawdę dobry, przez co nie rozumiałem, dlaczego ceny na Steam są tak niskie. Po następnych godzinach dostałem strzał w pysk i zrozumiałem, dlaczego ceny mogły srogo iść w dół i dlaczego tytuł niestety jest dość średni. Na początek tak, opowiedzmy sobie trochę szczegółów. Wybieramy postać, a raczej rasę, która różni się dość mocno wyglądem twarzy chociażby i niestety minus taki, że nie mamy swobodnego dopasowania np. uszu, pyszczka, oczu i tym podobne. Tylko z góry są ustalone wyglądy dla danej rasy, przez co wygląd postaci jest dość ograniczony. Można też wybrać wzór futra i kolor. Następnie wybieramy sobie klasę i mamy ich kilka, a dodatkowo jest klasa DLC, którą możemy sobie kupić. Duży plus za to, że możemy stworzyć własną postać, ale również duży minus za okrojony sposób tworzenia tej postaci. System walki jest dla mnie całkiem przyjemny. Mamy kilka typów broni, jak dwuręczne miecze, maczugi, podwójne bronie oraz broń palną, jak pistolety, strzelby, karabiny i karabiny automatyczne. Na chwilę zatrzymam się na broniach, bo to jest pierdolone złoto dla mnie. Możliwość tworzenia broni od podstaw. Dosłownie. Możemy wybrać na przykład, jeśli chodzi o miecze, typ trzonu, ostrza, dodatki do niego i tym podobne. Można nawet dać jako trzon banana. Naprawdę, to jest coś, co mnie kupiło i tak jak rzadko bawię się w crafting w grach RPG, tak tutaj uwielbiałem siedzieć i się bawić. Jeśli chodzi o broń palną, to jest tego więcej, bo kolba, magazynek, celownik i tym podobne. I to jest ogromny plus w tej grze, gdzie możemy od najmniejszych szczegółów stworzyć sobie bronię i sami ustalać, jak ma wyglądać i też ważne, by patrzeć na statystyki, potem ulepszać je, zwiększając statystyki, by nasza własna broń była bronią totalnej zagłady. Jeśli chodzi o świat, eksplorację, to jest również zajebiście. Spory, otwarty, dużo lokacji do zwiedzania, dużo przeciwników, znajdźki i tym podobne. Warto dodać, że można przemierzać świat na pieszo lub na wierzchowcu, a tych mamy sporo, bo można oswoić jakiegoś złapać, ale mamy też specyficzne wierzchowce czy pojazdy, jak wielki robot, łódź czy mechaniczna dłoń, która na dodatek strzela z palca. Autorzy mają poczucie humoru i to muszę im przyznać. Z chęcią robiłem sobie jakieś misje poboczne tego typu, które dają mi nowe części czy ulepszenia do pojazdów, jak na przykład łódź, dzięki czemu zasuwała szybciej lub mogła przepływać trudniejsze wody. Więc eksplorowanie tutaj jest przyjemne, a świat duży i co najważniejsze piękny. Niesamowicie mi się podobała otoczka graficzna i patrzenie na ten świat było dla mnie cudowne. Plusy plusami, ale teraz pomówmy o czymś, co dało mi do zrozumienia, dlaczego ta gra jest średnia w oczach recenzentów na Steam, czyli fabuła. Fabuła jest nijaka, jest nudna i nieciekawa i to jest jej największy minus. Naszym celem jest powstrzymanie 4 tzw. światożerców, którzy wyniszczają korzenie drzewa życia, które jest filarem tego wszystkiego i które musi przeżyć. Dodatkowo mamy swojego własnego wroga numer 1, który czyha na nasze życie, a my póki co nie jesteśmy w stanie go pokonać. Nie pomagają również postacie fabularne i poboczne, bo przyznam, że dialogi są strasznie jałowe i mało angażujące. Dodatkowo czasem nie wiedziałem, o czym oni gadają, w sensie ja zadaję pytanie, co powinienem teraz zrobić, a postać mi coś nagle gada, że muszę uważać, jakimi ścieżkami dążę, albo że widzi mrok w mojej duszy.
Kurwa, co? Niestety to jest największy problem tej gry, mało wciągająca fabuła i misje. Nie są dla mnie jakoś wielce ciekawe, przez co wolałem sobie, aby łazić po świecie, eksplorować, niszczyć i zabijać, aniżeli uratować świat od upadku. No i nasz wróg numer 1, który chce nas zabić, którego tragiczna historia jest tak banalna i nudna, że naprawdę podziwiałem, że chce mu się nas gonić ciągle i ciągle przez tyle lat. Nie wiem, czy mogę to nazwać minusem, czy po prostu czymś, co mi się nie podobało, ale są tu również dziwne rozwiązania, na przykład wspinanie się. Tutaj wspinanie się na różne góry wygląda tak, że z góry są ustalone miejsca, na które możesz się wspinać, jednakże nie nazwałbym to wspinaniem się, a przeskakiwaniem. Tylko problem jest taki, że on dosłownie jakby teleportował się z miejsca na miejsce, przez co wygląda to tak nienaturalnie i źle, że dziwnie mi się na to patrzyło. Zdarzały mi się też błędy, jak czasem brak dźwięku animacji, gdy łapałem jakieś robaczki do siatki i cisza. W sensie brak dźwięku łapania do siatki albo czegokolwiek. Nic. Dziwna rzecz to w mojej postaci uzębienie. W sensie miała jakby wystające zęby z pyszczka, ale były one tak małe, że to wyglądało tak, jakby mini białe piksele wystawały stamtąd, więc dziwnie to również wyglądało. Czytając komentarze na Steamie jest pewna rzecz, która ich wkurzała i mnie również. Komentarze lektora, bo tutaj nasze postacie wydają aby jakieś dziwne dźwięki, a lektor tłumaczy i ogólnie opowiada to wszystko. Problem w tym, że podczas gry potrafi nagle coś powiedzieć w stylu musisz zawsze pamiętać jaką ścieżką kroczyć, albo wszystko zaczyna się od tego pierwszego kroku. I uwaga, można to wyłączyć w opcjach, ale na początku to denerwowało niemiłosiernie. Także ogólnie tak jak gra ma dla mnie plusy, które naprawdę mnie zachęcały do grania, tak były też spore minusy, które powodowały, że miałem ochotę już tę grę ukończyć. No dobrze, więc przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie spadki FPS-ów miałem, zwłaszcza w miastach. Miasta z jakiegoś powodu są dość wymagające i bywało, że naprawdę sporo mi schodziło ich. Błędy zdarzały mi się osobiście sporadycznie i to raczej niewielkie, więc technicznie trochę by było do poprawy. Fabuła. Niestety nudna, jałowa i niezachęcająca do wgłębienia się w historię bohatera czy świata, a dodatkowo bezsensowne dialogi i mało ciekawe postacie nie pomagały w tym wszystkim, więc dla mnie powinni ją o wiele bardziej rozbudować, może jakoś dopieścić, bardziej zachęcić, by jednak chciało się to robić, a nie tylko po to, by mieć to z głowy. Audio. Muzyka jest przyjemna, a zarazem irytująca. Czemu? Bo jest praktycznie na krzyż. Ciągle słyszę to samo w kółko i w kółko, zwłaszcza podczas dialogów, więc muzyka nie jest tu jakaś różnorodna i praktycznie ciągle będziemy słyszeć to samo. Gameplay. Jest ciekawy głównie przez eksplorację, zwiedzanie różnych miejsc, walki i crafting. I to są jego mocne strony, które mi się podobały i naprawdę mimo wszystko chciałem odpalić ten tytuł i jeszcze trochę się pobawić, zanim go ukończę. Jest tu też system umiejętności i zdolności, przez co można też czasem cisnąć kulą trującą, czy nagle teleportować się koło przeciwnika, więc można sobie naprawdę fajnie zbudować postać. Podsumowując, Biomutant to gra, na której się niestety zawiodłem. Moje oczekiwania były nazbyt wysokie, a sam tytuł okazał się dla mnie średniakiem i nie wiem, czy jeszcze kiedyś do niego przysiądę. Ma opcję nowa gra plus, przez co fajnie było zacząć z nową postacią i nową klasą i popatrzeć, jakie są jej możliwości, ale niestety fabuła zniechęca, bo wiesz, że nie wciągniecie, a nie jestem pewien, czy sama eksploracja i świat zrekompensują ci nudną fabułę. Także niestety sporo do poprawienia by było i jakby mieli zrobić Biomutant 2, to muszą się sporo nauczyć i sporo zmienić. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!